Cześć, tu Sysia, witam Was w nowej serii na tym kanale, jaką jest kosmetyczka miesiąca. Chciałabym stworzyć takie zestawienie kosmetyków, których będę używała w danym miesiącu. Ma mi to pomóc sprawdzać nowe kosmetyki, zużywać stare, przez jakiś dłuższy czas poużywać na przykład danej palety, bo ja zmieniam paletę po prostu co makijaż, więc fajnie by było troszkę się dłużej, wiecie, przyczepić do danej palety na przykład. Więc stworzyłam sobie takie zestawienie, gdzie będę pokazywała Wam moją pielęgnację i moją kolorówkę na dany miesiąc. I ten odcinek powstaje we współpracy z marką Basic Club, więc pokażę Wam również moje ulubione produkty, których będę używała w tym miesiącu właśnie z tej marki. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I w tym eleganckim kuferku jest moja pielęgnacja i już Wam pokazuję, czego będę używała w tym miesiącu. Zacznijmy sobie od mojej ukochanej emulsji dermatologicznej do mycia twarzy i to jest moje trzecie opakowanie, drugie już mam końcóweczkę, więc to jest taka jeszcze świeża, nowa sztuka. Uwielbiam ten produkt, ponieważ jest bardzo łagodny, dobrze zmywa brud, zanieczyszczenia, resztki makijażu. Można nim też wykonywać demakijaż, ale wtedy trzeba umyć buzię 2 razy. I ja faktycznie, jak mam jakiś leciutki makijaż, to po prostu tylko tym zmywam sobie ten makijaż. Natomiast przy mocniejszych i tak wolę używać sobie jakiegoś olejku. Niemniej no jest mega przyjemna i polecaliście mi jakąś inną też z Basic Club, jakiś inny produkt do mycia twarzy, ale po prostu boję się od niego odkleić, bo no mega się do niego przyzwyczaiłam i w tym miesiącu właśnie myślę, że zdękuję sobie tamto opakowanie i zacznę to. Wspominałam Wam we wcześniejszych filmikach, że zaczęłam swoją przygodę z retinoidami i to jest właśnie serum, którego aktualnie używam. Jest to serum korygujące z retinalem 0,07% i używam go mniej więcej tak od drugiej połowy września i na początku używałam co 5 dni, teraz używam co 3 dni. No i oczywiście na początku były jakieś takie lekkie skutki uboczne w stylu jakieś zaczerwienienie, ściągnięcie mocniejsze skóry, takie uczucie suchości troszeczkę, ale to serum i tak jest takim, raczej z takich łagodniejszych, żeby skóra się po prostu fajnie do retinoidów przyzwyczaiła. Ja widzę skutki, wiecie, ja od szkoły podstawowej mam problemy z cerą, mam wypryski, zaskórniki, trądzik, przebarwienia po trądziku, wiecznie coś z tą skórą jest nie tak i ona dawno nie wyglądała lepiej, a jedyne co robię to po prostu używam dobrze dobranej pielęgnacji. Mam na szczęście taką przyjemność, taki przywilej być na liście PR-owej marki Basic Club, więc mogę testować ich nowości. No i ja widzę, że moja skóra dawno nie wyglądała lepiej, także bardzo się cieszę i te serum naprawdę, ja odczuwam różnicę, że skóra wygląda lepiej. Przede wszystkim mniej wysypuje, mam mniej stanów zapalnych na skórze, wyrównała się tekstura mojej skóry, bo na policzkach miałam takie, wiecie, takie podskórne grudki. One gdzieś tam wciąż troszeczkę są, ale w dużym stopniu się to zniwelowało, także ja jestem mega zadowolona. Teraz pokażę Wam, czego używam, żeby troszeczkę złagodzić to uczucie, wiecie, ściągnięcia i tak dalej. I aktualnie używam tego serum. Jest to serum regenerujące strukturę skóry z ceramidami. I wcześniej używałam takiego niebieskiego serum, ale to nie było to słynne z trehalozą, tylko to było z ektoiną bodajże. Też było spoko, ale to czuję, że lepiej działa na takie właśnie uczucie ściągnięcia, jakiegoś takiego lekkiego podrażnienia, takiego napięcia, takiej suchości. No to po prostu nakładam i od razu czuję ulgę. Bardzo przyjemne, ale jeżeli jesteście wrażliwi na zapachy i chociaż te kosmetyki marki Basic Club, one nie są w ogóle farbowane, chciałam powiedzieć, nie są w ogóle perfumowane, one mają taki zapach, taki wiecie, laboratoryjny powiedzmy, tak ten mi się zapach trochę kojarzy z tranem. Wiecie, że jesteście bardzo wrażliwi na zapachy i nie jesteście w stanie używać jakiegoś kosmetyku, jak źle pachnie, to moim zdaniem musicie uważać na ten produkt. Mi to tam nie robi różnicy, ale jak pierwszy raz go powąchałam, to miałam wrażenie, że pachnie trochę tranem. Natomiast jego działanie jest bardzo przyjemne, uwielbiam też krem z tej serii, więc myślę, mi się wydaje, że jakby w połączeniu z tym serum z retinolem jakby idealne combo. A propos kremu, aktualnie używam tego, to jest jedna z nowości, Aminis krem aktywnie rewitalizujący z aminokwasami, witaminą C, kompleksem neuropeptydów i to ma być krem taki na oznaki starzenia, można powiedzieć pierwsze oznaki starzenia, taki rewitalizujący. Ja nie mam za bardzo oznak starzenia, więc nie jestem Wam w stanie zrecenzować tego kremu pod tym kątem. Nie widzę jakiejś specjalnej różnicy. Jest przyjemny, nawilżający, troszeczkę łagodzący, delikatnie rozświetlający, ale nie jestem w stanie za dużo na jego temat powiedzieć pod kątem jakiegoś odmładzania. Jest przyjemny
przyjemny, ale nie mogę się doczekać, aż go zużyję, żeby wrócić do mojego ukochanego kremu, jakim jest ten z ceramidami, więc wrzucam te oba do kosmetyczki miesiąca, bo ten mi się kończy i zacznę używać sobie z powrotem tego. Mówiłam Wam kiedyś o tym kremie, wspaniały dla mojej skóry. Coś pięknego, takie wiecie, łagodzenie, nawilżenie, ale niezbyt mocne obciążenie. No, bardzo pięknie się po tym kremie moja skóra wyciszyła, więc wydaje mi się, że też właśnie przy tym serum z retinalem, przepraszam, będzie fajne, więc wrzucam oba kosmetyki do kosmetyczki miesiąca. Pod oczy będę wykańczać krem maskę z Uzdrowisko. Tutaj nie wiem, czy widać, ale nie zostało mi już dużo. Jest go tak mniej więcej, o tak tyle, także mi się wydaje, że w tym miesiącu innego nie będę potrzebować. Z SPF-ów będę używała Beauty of Joseon, bardzo fajnie mi się sprawdza, jest troszeczkę bardziej nawilżające od tego z Holika, więc bardzo się z nim polubiłam, więc w tym miesiącu używam tego. I na koniec bardzo fajna maska całonocna od dr Ireny Eris Circology. Tak, chyba tak. To jest taka maska, którą się nakłada wieczorem zamiast kremu albo na krem i wtedy zmywamy ją dopiero rano, po całej nocy. Mega przyjemna maska, przepiękna, nawilżająca, taka troszeczkę rozjaśniająca skórę, taka rozświetlająca, że rano się budzimy i ta buzia wygląda na taką wypoczętą, no coś pięknego. No ma taką fajną, taką troszkę żelusiową konsystencję. Widzicie, ona tutaj nic nie spływa, dosyć taka gęsta, ale żelowa. Mega przyjemna, na taką, wiecie, fajną, całonocną regenerację. Bardzo przyjemna maska. Więc z pielęgnacji to tyle i przechodzimy do kolorówki. Chciałabym zacząć od produktów do skóry, żeby, tak wiecie, iść po kolei. Jeżeli chodzi o skórę, to chciałam przygotować sobie jeden krem BB i jeden podkład, tak żeby mieć, wiecie, w zależności od potrzeb różne produkty. I jako krem BB będę używała sobie w tym miesiącu Clinic Way od dr Ireny Eris. Bardzo lubiany przeze mnie krem BB, już używany od jakiegoś czasu, ale chciałabym go tak poużywać przez dłuższy czas, wiecie, dzień po dniu, żeby też po prostu sprawdzić go na różnego rodzaju pielęgnacji, z różnymi pudrami i tak dalej, żeby po prostu mieć troszkę więcej na jego temat do powiedzenia. A jeżeli chodzi o podkład, to taka nowość u mnie, która w sumie leży już troszkę od pewnego czasu w moich zbiorach, ale jeszcze go nie używałam, dzisiaj pierwszy raz. Jest to też taki trochę kultowy podkład od Danessy Myricks. On się nazywa Vision Cream Cover. Ja mam w odcieniu W01 i nałożony cienką warstwą odcień jest po prostu idealny, ale grubszą wydaje mi się, że może być trochę za ciemny, więc zobaczę, czy nie użyję sobie jeszcze jakiegoś innego odcienia, ale na razie wrzucam sobie ten. To jest taki produkt o mocnym kryciu, ale jak nałożymy go cieniutko, to jest po prostu, wiecie, bardzo taka ładnie, delikatnie wyrównana cera, więc sobie tego poużywam też w tym miesiącu, żeby sprawdzić tą nowość, czy jest warta swojej ceny. Jeżeli chodzi o korektor, będę denkować Clarins Instant Concealer. Wspaniały korektor i czasami używany również przeze mnie jako podkład. Kocham, ale ponoć już go nigdzie nie można dostać, więc po prostu chcę go wyzerować, żeby Was nie kusić tym korektorem, bo jest po prostu fantastyczny. Denkuję w tym miesiącu. Przygotowałam sobie dwa pudry. Jeden w kompakcie od Han, to jest kaszmir, to już mi się starło troszkę. Ja mam w odcieniu 3 beige. I na początku byłam taka trochę mech na ten puder, ale później kilka razy wzięłam go gdzieś w podróż, no bo jest po prostu małe opakowanie, takie dosyć wygodne w porównaniu do tych, wiecie, sypkich wielkich i tam trzeba się bawić, wiecie, z wysypywaniem i tak dalej, to jednak ten jest znacznie wygodniejszy. I tak nawet go polubiłam, powiem Wam, więc chciałam go troszeczkę dłużej poużywać. W tym miesiącu wlatuje ten, ale że się nie nadaje pod oczy, no to biorę sobie też z Han Fresh Rosy i ten będę używała w razie czego pod oczy. Z róży przygotowałam sobie dwa. Ten, który będę chciała denkować, jest to Bobbi Brown i już tutaj mamy taką niezłą lukę, więc chciałabym go sobie troszeczkę mocniej pozużywać, może zużyję. I taka nowość u mnie już użyta kilka razy, ale chciałabym sobie w tym miesiącu troszeczkę więcej poużywać, żeby mieć więcej na jej temat do powiedzenia. To jest róż marki Romand, taki półtransparentny, który mam dzisiaj na policzkach. Jest przecudowny, bo jest taki średnio napigmentowany, więc wspaniale się nim pracuje, bez jakichś plam, obaw o, wiecie, jakieś takie za intensywne efekty, że się źle coś rozblenduje, w ogóle nic z tych rzeczy. I po prostu chcę go poużywać tak dla wygody i żeby po prostu lepiej go sprawdzić w różnych warunkach. Do konturowania i rozświetlania i brązowienia przygotowałam sobie jedną paletę, która też jest
całkiem nowa w moich zbiorach, to jest Fenty Beauty Sunstalker. I tu mamy różne odcienie bronzerów, chłodniejsze, cieplejsze i rozświetlacze, więc tylko ta paleta wlatuje w kwestii, wiecie, konturowania, brązowienia, rozświetlania. Przygotowałam sobie też korektor Prolongwear z MAC'a, bo już mam końcówkę i chcę ją zdenkować, więc z korektorów jeszcze ten. Produktów do brwi myślę, że wyzeruję sobie w tym miesiącu ten. Jest to Lovely Brow Creator 3 w 1. Z jednej strony mamy kredkę, z drugiej strony mamy maskarę, a z trzeciej strony mamy puder, więc chciałabym sobie zużyć ten produkt w tym miesiącu, więc jest to, jeżeli chodzi o brwi i ukochany Gel Lamination Brow Gel od Han, czyli taki sprawdzony ulubieniec, który jest po prostu dla mnie ostatnio niezastąpiony. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to przygotowałam sobie oczywiście bazę z Inglota, Eyeshadow Keeper. Mam kredkę z Golden Rose, którą chciałabym zdenkować, bo zostało mi już jej naprawdę niedużo. To jest wszystko, co mi zostało z tej kredki, więc myślę, że może uda mi się w tym miesiącu ją wyzerować. Jest to taka wodoodporna kredka. Co my tu jeszcze mamy? Przygotowałam sobie dwie maskary. Jedna to jest taki mój hicior od Dr. Ireny Eris Extreme Volume Mascara, jedna z moich ukochanych maskar. Trafia do mojego takiego top 5 ukochanych maskar, więc w tym miesiącu będę ją sobie używała, ale mam ostatnio mega fazę na niebieskie rzęsy, więc ta z Vipery to jest Pina Plush. Nie jestem pewna, jaki to był odcień, chyba szafir czy coś takiego. Bardzo fajna maskara kolorowa, jeżeli szukacie kolorowych maskar, ta jest bardzo warta uwagi. Wczoraj miałam ją na treningu i nawet nic mi się nie odbiło, nie rozkruszyło, więc naprawdę fajnie. I z palet przygotowałam sobie, słuchajcie, dwie palety. Jedną z nich będzie Carnival, z którą będę też nagrywała w tym miesiącu odcinek i mam tutaj po prostu wszystkie kolory, jakie potrzebuję do szczęścia, więc w tym miesiącu poużywam sobie tej palety. To jest bardzo fajna paleta. Ostatnio w ogóle została wypuszczona taka odświeżona wersja tej samej palety. Uważam, że ze strony Be Perfect to bardzo fajna opcja. Zamiast wypuszczać kolejnej nowej, to zrobili taki, wiecie, takie odświeżenie starego klasyka. Bardzo fajna opcja, więc w tym miesiącu będę używała tej. Przygotowałam sobie również dla równowagi mojego starego hiciorka, jaką jest paleta Bohema, którą uwielbiam. Jest to jedna z moich ulubionych, neutralnych palet i będę również w tym miesiącu dla równowagi z tymi kolorowymi używać sobie tej do takich bardziej neutralnych i klasycznych makijaży. Przygotowałam sobie również kilka eyelinerów i to są te takie kremy w cienie w kremie z Glam Shopu. I tak, tutaj z matowych dwa moje ulubione odcienie, czyli Merlot i tutaj mleczna czekolada, czyli taki ciepły brąz i takie bordo, winko, coś takiego. I dwa błyszczące, to jest Bogini Brązu. Bardzo mi się podoba ona właśnie przy takich neutralnych makijażach matowych, żeby zrobić sobie taką błyszczącą kreskę, coś pięknego. A ten mam dzisiaj na oku, plus odrobinka cienia Dolce Vita na środku powieki, także taki lekko graficzny złoty make-up. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o produkty do oczu i z produktów do ust przygotowałam sobie kilka ukochanych staroci i troszkę nowości. Z ciemniejszych pomadek chciałabym poużywać sobie tego odcienia z Hean Luxury i to jest odcień 707 Desire. Bardzo ładny odcień, troszeczkę o nim zapomniałam. To jest takie winko, ale troszeczkę cieplejsze, ma jakieś takie leciutkie nutki brązu w sobie, może po prostu pokażę, że to nie jest takie typowe, mocno wpadające w fiolet, tylko jednak troszeczkę cieplejsze, ale minimalnie. Bardzo ładny odcień. I żeby mieć konturówkę w podobnym odcieniu, to będę używała sobie tej mini z Sephory, numerek 18 Deep Brown. Z neutralnych kolorów bardzo polubiłam się ostatnio z tym 714 Desert Flower i to jest taki zgaszony, brudny róż, ale on ma w sobie takie troszeczkę ciepłe nutki. Widzicie, że to jest róż, ale z taką nutką beżu, nuteczką pomarańczu, że nie jest taki chłodny. U mnie takie, wiecie, brudne róże często wychodzą na mojej karnacji tak troszkę niezdrowo, tak muszę je po prostu jakoś tak umieć ograć, żeby dobrze wyglądały. A ten jest takim typowo upiększającym kolorem, który nie jest ani typowym różem, jakimś pudrowym, chłodnym, bo ma coś z takiego nude, brązo, beżu, ale jednak wiecie, no jest fajnie zrównoważony. Bardzo ostatnio mi się tutaj przypodobał i używam tak, wiecie, na co dzień do jakichś takich szybkich, prostych, dziennych makijaży. I
Do niego konturówka z Glam Shopu, Parawka. Taki też troszeczkę beżo-róż, coś takiego. Będę w tym miesiącu denkować sobie błyszczyk z Anastasia Beverly Hills, to jest odcień Nude, chyba już niedostępny, więc ten błyszczyk taki malutki, słodki, bardzo fajny. I dwie nowości, jakim są produkty marki Romand i jedną mam dzisiaj na ustach, to jest ta szminka Zero Matte Lipstick w odcieniu Evening, jeśli się nie mylę, nigdzie nie ma odcienia, ale chyba jest to Evening. To jest bardzo, bardzo ciekawa konsystencja, bardzo ciekawa formuła, jeżeli chodzi o tą szminkę, więc chciałabym jej troszeczkę więcej poużywać, postosować w moich codziennych makijażach, żeby też ją po prostu lepiej sprawdzić w różnych warunkach, zobaczyć, wiecie, jak się zjada, jak się rozmazuje i tak dalej, i tak dalej. A odcień jest przepiękny, taki troszeczkę jesienny, nie za mocny, nie za ciemny, nie za jasny. Piękny jest, więc to. I dla ożywienia mojego makijażu ust tint wodny marki Romand, też jedna z takich nowości u mnie, którą chciałabym troszeczkę dłużej poużywać, posprawdzać, potestować. Taniec w odcieniu Cherry Way 07, jeśli się nie mylę. No i jest bardzo, bardzo przyjemny, ale chciałabym go również sprawdzić, wiecie, z różnymi makijażami ust, z różnymi makijażami oka i po prostu posprawdzać w różnych warunkach, więc jako taka nowość wrzucamy również ten tint do tej kosmetyczki. Więc tak prezentuje się moja kosmetyczka miesiąca. Dajcie mi znać, czy taka seria by Was interesowała, żeby ją kontynuować, żeby pokazywać Wam różne produkty, zrobić do tego jakieś mini recenzje, albo mówić Wam, co będę testowała i tak dalej, żebyście Wy też mogli wiedzieć, o co mnie pytać w razie czego. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Dajcie mi znać, czy Wy również robicie sobie jakieś takie roszady w Waszych kosmetyczkach i na przykład w danym tygodniu czy miesiącu używacie tych, a w innym miesiącu jakichś innych produktów, żeby je używać, zużywać, testować i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa!